Dzisiaj postanowiłam wejść na moją wejściówkę całoroczną do parku archeologicznego i po prostu zrobić sobie rundę. Nie wiem, ile kroków zrobię, ale po zakończeniu rundy sprawdzę. Szybkie chodzenie jest dla zdrowia. Ja w niedzielę ściągnęłam sobie aplikację Kroki i ustaliłam sobie na 10 000 kroków. Tylko w jeden dzień wyrobiłam tą normę, a tak w pozostałe dni to średnio robię 7000 kroków. Oczywiście był jeden dzień, bardzo mało zrobiłam, ale w inne dni przekroczyłam 5000 kroków, 6000, 8000. Także cieszę się, że ściągnęłam sobie taką aplikację. No i dzisiaj postanowiłam przejść się tutaj w wykopaliskach archeologicznych. Wykopaliska archeologiczne mają 120 hektarów, to są największe na świecie. No, są też w innych miejscach świata też takie wykopaliska, ale o mniejszym obszarze. Dzisiaj jest 31 marca. O, widzicie, dzisiaj już jest ostatni dzień marca, także kończy się marzec, zaczyna się kwiecień. No i mam nadzieję, że pogoda się polepszy, bo w tym miesiącu to tak różnie było. W jeden dzień było słoneczko i temperatura do słońca dochodziła do 20 paru stopni. Pamiętam, tydzień temu byłam w Rzymie, po prostu ściągnęłam kurtkę, tak mi było gorąco. A są takie dni, że jest tak jak dzisiaj, wiecznie, pewno szum jest w telefonie. Jest wiecznie i temperatura nie przekracza 15 stopni. Zatrzymałam się na chwilę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w tych wykopaliskach archeologicznych. Oczywiście nagram Wam, jak będę wracać tą drugą drogą w Ostience. Tam jest grupa młodzieży, tu jest grupa ludzi z przewodnikiem. Także zobaczycie, no ale na moim kanale Via Josewą już są filmy z wykopalisk archeologicznych, także też Wam podlinkuję, komu się podoba takie właśnie rzeczy archeologiczne, to może zaglądnąć. Jeszcze podejdę z Wami do tego właśnie pnia. Zobaczcie, jaki duży pień, tu było stare drzewo, widocznie to drzewo już było tak bardzo chore, że zostało ścięte. Może tak zmienię kamerkę, o, będziecie mieć możliwość zobaczenia tego, co ja widzę. Oddalę się troszkę, zobaczcie, tutaj podejdę, no niesamowite. Eko. Oczywiście tu Wam jeszcze pokażę tak z góry. No nie brałam ze sobą dzisiaj statywu, bo wzięłam małą torebkę i nie wkładałam do tej torebki tego statywu, bo jest za mała, za to wzięłam ze sobą parasolkę taką, bo mówię, jak będzie padać, to po prostu muszę się osłonić od deszczu. Tutaj Wam pokażę, że tutaj są takie mozaiki piękne. Podejdę do tego właśnie napisu. Będziecie w stanie wiedzieć, co to jest. To są Termy dei Cesari. O, tak to wygląda. Oddalę się. To jest niesamowite, piękne, jak oni w tamtych czasach, a czasy są odległe, bo Ostia antyczna powstała w IV wieku przed Chrystusem. To jest ponad 2000 lat temu. Zobaczcie, jakie rzeczy się zachowały do tej pory i jeszcze odkrywają. Teren jest cały czas odkrywam kamerkę, żeby Wam pokazać i nic. Kończę to nagrywanie z tego miejsca i wyruszam. Idę szybkim krokiem, bo jedynie szybki krok to jest dobry krok. Spacer to nie jest chodzenie takie, jak ja chcę.
Także na mojej aplikacji pokazuję, ile kroków zrobiłam, ile kilometrów, ile czasu poświęciłam i ile kalorii zgubiłam. Jeżeli ktoś z Was ma jakąś fajną aplikację i to robi, to niech się podzieli ze mną w komentarzach. I nic, zabieram się do chodzenia. Jeszcze Wam przybliżę tutaj tą nazwę, bo tutaj jest właśnie kawałek marmuru z nazwą tych termy. O, tutaj, poczekajcie, jak mi się przybliży. O, dobra. Może nie będzie mi tak wygodnie rozmawiać z Wami, także idąc szybkim krokiem, to się człowiek w pewnym momencie zmęczy, idąc i mówiąc, więc tylko Wam pokażę tutaj tą trasę. Później Wam nagram, jak już dojdę do takiego miejsca, gdzie są toalety i kamfory, a później po drodze będę Wam też nagrywać inne miejsca. Widzimy się w drugiej części filmu. Ta droga, którą idę, to po tej drodze z reguły wracają już po zwiedzeniu wykopalisk archeologicznych grupy, ale nie zawsze. Bardziej to są osoby prywatne, bo grupy z przewodnikiem krążą po tych wykopaliskach i mają możliwość jedną dróżką iść, później drugą, żeby widzieć wszystkie te ruiny. A tutaj jest taka droga właśnie asfaltowa zrobiona, żeby samochody mogły dojechać do tamtych budynków. Tutaj jest właśnie Domus Aurus. Po drodze można spotkać ptaki różne, które nam pięknie śpiewają, jednocześnie mewy, które chodzą tam po łące i się zajadają owadami. Mówiłam, że będę nagrywać przed budynkami i właśnie już dochodzę do tej części, gdzie widać, bo za mną, jak widzicie, były drzewa i krzewy, więc nic nie było widać, żadnych wykopalisk. W tej chwili można to podziwiać. Bo to jest po mojej lewej stronie. Po mojej prawej stronie jest ogrodzenie, a za ogrodzeniem jest stadnina koni. Tutaj widzę kilka koników. No nie pierwszy raz idę tą drogą, także to ten właśnie widok jest dla mnie już znany. No ale dla osób, które dzisiaj weszły na mój kanał i oglądają ze mną to, co ja teraz widzę, więc niech podziwiają. Pięknie jest tutaj. Zapraszam Was do Ostii Antycznej. Jeżeli będziecie kilka dni w Rzymie, to proszę bardzo, proszę sobie przyjechać kolejką z Rzymu do Ostii Antycznej. Jest bardzo dobre połączenie. Wystarczy wziąć linię B ze stacji Termini, dojechać do Eurmaliana, przesiąść się na kolejkę do Ostii Antycznej i na tym samym bilecie, co jechaliśmy metrem, wsiadamy w tą samą kolejkę i przyjeżdżamy sobie do Ostii i zwiedzamy. W oddali znajduje się też Teatr Starożytnych Rzymian, który jest aktywny. Latem przyjeżdżają artyści i dają tutaj spektakl. W tym teatrze podejdę właśnie do napisu, to zobaczycie. Tak kiedyś wyglądał teatr za czasów świetłości tego miejsca. Ostia Antyczna to był port rzymski i w okresie swojej świetności miał 50 000 mieszkańców. I tak ten teatr wyglądał. Kochani, no przecudowne miasto. No i w tej chwili też jest piękne. A miasto się rozbudowało tutaj przy rzece Tybr. Oczywiście rzeka Tybr zmieniła swój kierunek. Kiedyś było inaczej, a teraz jest inaczej. Kontynuuję mój spacer szybki. Fajnie jest dzisiaj, bo jest taki
totalny spokój. Nie latają nad nami samoloty, gdyż jak są takie wiatry odpowiednie, żeby latać nad Osią Antyczną, to samoloty latają, aby wylądować na lotnisku Fiumicino. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest też taka barierka. Nie wszystkie samochody mogą wjechać na ten teren. Właściwie to tu widzę, że żaden samochód nie wjechał, bo wszystkie samochody są zaparkowane tutaj, ale samochód dostawczy, który jechał przede mną i którego nagrałam, więc widzę, że jest tam w oddali. Zmienię kamerkę na szerzej. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj po mojej prawej stronie znajdują się marmury, które zostały przywiezione z Egiptu, z Afryki. Tak to wygląda. A po mojej właśnie lewej stronie dalej widać szczątki starożytnej Ostii. Idziemy. Powiem Wam, że się cieszę bardzo, że kupiłam sobie tą wejściówkę na cały rok. Wcześniej Wam pokazywałam na poprzednim filmie, jak wygląda taka wyjściówka, ale jak dojdę tutaj do tych maszyn, gdzie się kupuje kawę, a kupię sobie kawę z automatu, to pokażę Wam też tą wejściówkę. Tutaj mamy po mojej lewej stronie, prawej, przepraszam bardzo. Tutaj po mojej prawej stronie jest układ tej części właśnie Ostii Antycznej, tego parku, że jest też tu księgarnia, bar, ristorante, toaleta i można zobaczyć też port Mare. Jak ja tu byłam w tej części miesiąc temu, to była otwarta księgarnia, nie wiem, czy jest dzisiaj otwarta. Teraz po mojej właśnie cały czas prawej stronie znajdują się takie, jak one się nazywają, bo już zapomniałam. Dolie. W tych doliach przewozili płyny, olej i wino i te dolie też tu są zakopane. Ja podejdę tam i Wam pokażę. Tak wyglądają. O. No idziemy w stronę właśnie tego baru i zobaczę, co tam się dzieje. Też przejdę z Wami właśnie na dach takiego budynku, gdzie będziemy mogli podziwiać rzekę Tybr. Tutaj też jest drugie wejście do wykopalisk archeologicznych. Ja jak też sobie spacerowałam do rzeki Tybr inną drogą, to napotkałam się na to wejście i widziałam, że turyści wchodzili tamtym wejściem. Przejdę się z Wami, Wam pokażę, bo moim celem jest chodzenie. O, muszę Wam powiedzieć, że maszyna stała tutaj i maszyna została zlikwidowana. Tutaj mamy toalety, tam mamy właśnie księgarnię, a tutaj mamy bar. A ten bar, jak ja byłam, to był zamknięty, także słuchajcie, no super. Widać, że wszystko wróciło do normy. Tutaj jak przyjdziecie, to możecie sobie kupić właśnie jakąś pamiątkę. Różne są książki, długopisy, też są torby takie z napisem Ostia Antyczna, albo nawet kartki, magnesy na lodówkę. Bar jest duży, grupy tu mogą wejść, na pewno może wejść z 20 osób albo więcej. Wejdę i Wam nagram i zamówię sobie kawusię. No.
Buongiorno. Słuchajcie, są też deserki, jest jedzonko, super. Buongiorno. Prendo un caffè, signora. Macchiato, grazie. Można zjeść sobie kanapkę, cornetto, wszystko, słuchajcie. Nie wiem, czy słyszycie, ale ja słyszę, jak startują samoloty Fiumicino i tak w chmurach słychać ten szum silników samolotu. No a tu w pobliżu to słychać, jak ptaszki śpiewają. Wypiłam sobie kawę w tym oto barze. Mam nadzieję, że dobrze widać. Weszłam do księgarni. Zobaczyłam, jakie są książki. Oczywiście księgarni nie nagrywałam w środku. Tutaj właśnie po mojej lewej stronie dalej cały czas widzimy te wykopaliska archeologiczne. A tutaj, jak widzicie, przejeżdża samochód, bo jest ta droga, która prowadzi do wyjazdu. A tam musi się coś znajdować, skoro samochody przyjeżdżają. Nic, idę szybkim krokiem ponownie, bo zrobiłam sobie tą krótką przerwę. Wejdę z wami na górę i pokażę wam rzekę Tybr z góry. Tutaj jest taki właśnie taras, na który można wejść, ale przy okazji wam pokażę. Tutaj mamy te ruiny pięknie zachowane, nawet są zachowane wanny takie marmurowe. Przybliżę kamerę. Zobaczcie. A tu wam przybliżam to, co ja widzę. A ja, kochani, wejdę po tych właśnie oto schodach na taras. Zmienię teraz tylko kamerkę. Nie mam tego statywu, żeby tak wyżej podnieść i pokazać wam, ale tutaj jest to zakręcenie rzeki Tybr, która płynie do morza. Tutaj znajdują się różne jachty i kutry, i jachty, bardziej jachty. A tutaj mamy właśnie to ogrodzenie. Ja się znajduję na terenie takiego właśnie tarasu. Tam pod spodem coś jest. Nie wiem, czy tam jest jakiś garaż czy co, ale już tam nie będę szła. A tutaj mam przed sobą taką mapę, gdzie piszę na tej mapie Area Centrale e i Complessi di Rappresentanza. I tutaj wszystko jest wyposzczególnione. Tak wam pokażę. Kochani, zatrzymałam się w moim chodzeniu. O. Nie będę szła tam do końca, bo ja już kiedyś tędy przechodziłam, nie ma tam wyjścia. Po prostu można zejść i trzeba z powrotem wrócić. To jest tylko takie właśnie przejście. Rzucę wam okiem na oś antyczną z tego punktu. Tu jeszcze się przejdę. Przybliżę wam coś i dalej będę szła. Przejdę się tamtędy. Aha, miałam przejść obok tego muzeum i pokazać wam te dalie, w których przewożono w dawnych czasach olej i wino. Fajnie się schodzi. Kto jest dzisiaj pierwszy raz na moim kanale, to nic, zapraszam do subskrybowania. Subskrypcja nic nie kosztuje. Są osoby, które przychodzą, oglądają filmiki, nawet nie wiedzą, że trzeba zasubskrybować. A subskrypcja to jest właśnie takie jakby zapisanie się na kanale i zaznaczenie dzwonka. I w momencie, kiedy my youtuberzy dodajemy jakiś filmik, to osoba, która zaznaczyła dzwonek, dostaje powiadomienie o filmie. Jeżeli ma czas, wchodzi i ogląda. Ale to nic nie kosztuje, autentycznie nic nie kosztuje. Warto sobie zrobić subskrypcję, bo są takie kanały, które naprawdę pokazują super materiały i my wejdziemy na taki kanał później. Nie mamy subskrypcji, nie mamy dzwoneczka i zapomnieliśmy, gdzie to widzieliśmy. Czasami chcemy pokazać naszym znajomym.
o, jest taki fajny kanał, ale nie pamiętamy jak się nazywał. A jakiś tam filmik zobaczyliśmy i tyle. A tak jak zaznaczymy to muszę wam powiedzieć, że to jest super rzecz. Do momentu, kiedy nie nagrywałam na YouTubie, też byłam tak mało świadoma, ale w momencie, kiedy zaczęłam nagrywać, moja świadomość się zwiększyła o 360 stopni. Nagram wam tego kotka. Kotka wam nagrałam. Teraz wyjdę z tego terenu. Przejdę się z wami i pokażę wam te dalie. Byłam w toalecie. Muszę wam powiedzieć, że toaleta była bardzo czysta. Bardzo czysta. Był papier, był płyn do mycia rąk, był kosz. Wszystko było. Tutaj mamy taki budynek, w którym znajduje się muzeum, ale ten budynek jest w tej chwili restaurowany, no i nie można go zwiedzić. Za to możemy popatrzeć sobie na te ciekawostki, które się znajdują, czyli na starożytne kamienie. No każdy kamień ma swoje znaczenie. Tutaj jest właśnie taki teren, gdzie możecie sobie nabrać wody. Te studzienki są z wodą pitną. Nie wiem, czy ta studzienka ma wodę. O, ma. Zobaczcie. Wygląda, że nie ma. Niektóre studzienki, czyli te nosówki, mają tak, że leci non stop woda, a niektóre tak jak ta nie leci. Wystarczy przycisnąć tutaj i leci nam woda i możemy sobie nabrać. Tutaj też są kosze, jest płyn do dezynfekcji rąk, kosze, które są oznaczone, gdzie możemy wyrzucić jakie śmieci, plastik, karta i rzeczy indiferencjata, czyli przedmioty, które nie możemy wyrzucić ani do plastiku, ani do papieru, czyli różne. Ale z wami idę, pokazuję co jest przede mną. Idziemy zobaczyć te cudowne właśnie muzeum. Dalej. Muzeum jest restaurowane. Kiedyś rozmawiałam z panami, którzy remontują to. Mówią, że to jeszcze potrwa trochę. Ale pokażę wam, jak ten budynek wygląda. W środku są różne przedmioty do zobaczenia, no ale niestety to wszystko jest w remoncie. Pokażę najpierw wam tutaj, co tu się znajduje. Pięknie, cudownie. Tak, pokażę wam. Odwracam się i przejdę właśnie do tego murku. Może z tej strony i zobaczcie co... Ojejku! Kot był, wystraszyłam się, wiecie co, normalnie się wystraszyłam kota. Tak szurnął jak nie wiem, bo wiecie, w tych zakamarkach to nic nie wiadomo. Jejku, ja się wystraszyłam strasznie. O, zobaczcie jak pięknie. Aż mi cierki przeszły. Przejdę z tej strony, autentycznie, no nie macie pojęcia jak ja się tego kota wystraszyłam, bo on tak szurnął koło mnie, jak nie wiem, jak nietoperz. O, teraz wam tutaj pokażę. Pokażę wam piękno, jakie jest przede mną. Tutaj też jest ogrodzone miejsce. Zobaczcie, jak fajnie zrobili. Wymurowali takie ławeczki, położyli starożytne kamienie i tutaj, no nie wiem, czy to będzie zakryte latem czy nie, ale tutaj może sobie usiąść jakiś turysta,
wystawić wodę, swoją kanapkę, usiąść i zjeść. Wam to, jak to wygląda. Wskazane jest kierunkowskaz do muzeum, ale tak jak powiedziałam, muzeum jest całkowicie w remoncie. Jest droga, można zejść i zwiedzać, ale ja, kochani, przejdę się tędy z Wami i będę się kierować do właśnie wyjścia. Może tędy wrócę, a później przejdę gdzieś na dół, żeby dojść do tej drugiej drogi. Patrzę się, którędy mam przejść. Chyba tędy przejdę. O, właśnie, tędy przejdę, pójdę tam i dojdę do tej właśnie głównej drogi, po której chodzą turyści i zwiedzają obiekty, które znajdują się przy drodze. Droga jest Via Ostiense. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca tego filmu. Myślę, że mój spacer podobał Wam się. Proszę o łapkę w górę, o jakiś komentarz i zaraz Wam mówię, ile kroków zrobiłam. Sprawdziłam moje kroki i wykonałam po odliczeniu tego, co zrobiłam z rana. To wykonałam 5000 kroków na terenie tutaj tego parku archeologicznego i zrobiłam 3 km 200 metrów. I jeszcze nie obeszłam wszystkiego, także tak jak Wam mówię, ten teren jest bardzo duży. W inny dzień, jak przyjdę, pospaceruję sobie w miejscach, w których jeszcze w ogóle nie byłam. A naprawdę warto przejść się tam. No i oczywiście wszystko Wam udokumentuję na moim filmie. Ciao a tutti!